Kto jest oficjalną białą damą Zamku Książ i co z nią wspólnego mają szkielety znajdowane w warowni? Dlaczego relacje małżeńskie na Zamku Czocha przyczyniły się do pojawienia nietypowych zjaw, gdzie grasuje czerwony upiór, który wystraszył kustosza w latach 70. XX wieku, jaka kara spotkała Małgorzatę za zabicie męża i czy duch z Bolkowa jest mordercą czy bohaterem? Opowiemy wam o tym podczas wycieczki po 5 nawiedzonych zamkach Dolnego Śląska. Mówią, że w dolnośląskich zamkach straszy. Bez wątpienia i to w niejednym. Dziś pokażemy wam kilka najbardziej znanych zjaw nawiedzających dolnośląskie zamki oraz opowiemy ich tragiczne historie, przez które do dziś cierpią katusze. Dzisiejszy film powstał z inspiracji Mikołaja, jednego z naszych widzów i młodego twórcy z kanału Rekreacje Mikołaja, któremu dziękujemy za podrzucenie tematu i zapraszamy do odwiedzenia jego kanału. Zamek w Książu należy niewątpliwie do najpiękniejszych budowli na Dolnym Śląsku. Ta położona w przepięknej scenerii perełka powstała pod koniec XIII wieku za sprawą Bolka I Surowego jako jedna z kilku strategicznych warowni należących do Klucza Śląskiego. Przez kolejne stulecia właścicielami książa byli królowie czescy i węgierscy i to za panowania tych ostatnich zamek trafia w ręce rodu von Hochberg. Ich własnością pozostaje do 1941 roku. Ta przemysłowa rodzina, która oprócz browarów zarządzała także prawie połową śląskich kopalń, stworzyła z książa jedną z najpiękniejszych budowli ówczesnej Europy. Największa przebudowa miała miejsce w XVIII wieku, kiedy wzniesiono reprezentacyjne skrzydło barokowe z honorowym dziedzińcem. W tym też czasie powstaje nakryta lustrzanym sklepieniem sala Maksymiliana, wyposażona w złocone zdobienia i piękne marmurowe kominki. Ostatnia rozbudowa ma miejsce w początkach XX wieku, kiedy to powstaje utrzymane w stylu renesansowym monumentalne skrzydło zachodnie. Najtragiczniej w historii książa zapisały się lata 40. XX wieku. Zamek przejmują władze nazistowskie i rozpoczynają zakrojoną na ogromną skalę przebudowę, mającą przysposobić warownię na kwaterę Adolfa Hitlera. W jej trakcie zniszczono znaczną część struktury budynku i ponad 100 pomieszczeń, a piękne barokowe sale przekształcono w betonowe bunkry. Po hitlerowcach do zamku wkroczyli czerwonoarmiści, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zniszczenia budowli, rabując wszystko, co jeszcze w zamku pozostało i dewastując komnaty. Warownię w Książu zabezpieczono dopiero w latach 60. XX stulecia i od tamtej pory trwają prace nad przywróceniem jej dawnej świetności. Jeśli interesuje Was więcej informacji o Zamku Książ, jego mieszkańcach i tajemnicach, zapraszamy do obejrzenia naszego wcześniejszego filmu o tej przepięknej warowni. Link do niego znajdziecie w zakładce na górze i w opisie filmu. Najbardziej znanym duchem krążącym po komnatach warowni jest oficjalna biała dama Zamku Książ, księżna Daisy, najsławniejsza celebrytka śląska przełomu XIX i XX wieku. Jej losy splotły się z jednym z najbogatszych wówczas arystokratów niemieckich, Janem Henrykiem XV Hochbergiem. Były to czasy wielkiego rozkwitu książa, ogromnego luksusu, wielkich polowań i wystawnych przyjęć, na których bywały najbardziej wpływowe osobistości w Europie. Daisy umarła w dzień swoich 70. urodzin, ale jej majątek,
Stroje, biżuteria i wytworne przyjęcia wciąż ekscytują ludzi. Księżna, choć za życia występowała w niesamowitych kreacjach, zazwyczaj wartych fortunę, po śmierci zmuszona jest występować w jednej i tej samej białej sukni od ponad 100 lat. Przechadza się ponoć po zamkowych komnatach, czasem nawet podrygując w tanecznym kroku niczym na balach w Książu i pilnuje włości, które przed laty były jej domem. Daisy, choć teraz sama pojawia się na zamku jako duch, to za czasów, gdy przybyła do Książa, była także nawiedzana przez zjawy. Pewnego dnia została obudzona w swojej sypialni przez jakąś dziwaczną postać, usiłującą rozpalić ogień w kominku. Osobnik narobił ogromnego hałasu, po czym znikł. Nikt ze służby nie przyznał się, jakoby miał odwiedzać nocą pokój księżnej. Niedługo potem Daisy ponownie zobaczyła zagadkową sylwetkę, która wyglądała na garbatego karła w stroju z innej epoki. Z tego właśnie powodu sypialnię przekształcono na pokój gościnny, a podczas remontu, kiedy deski podłogi zostały zerwane, znaleziono pod nimi zdeformowany szkielet. To niesamowite. Duch, którego z czasem nazwano Garbatym Jankiem, pojawiał się na ślubach i pogrzebach Hochbergów do czasu, gdy właściciele zamku wezwali księdza, żeby pogrzebał zmarłego. Od tej pory zjawa już się nie pokazała. Garbaty Janek był tylko jednym z kilku szkieletów znalezionych podczas licznych przebudów na Książu. Kolejny znaleziony został w pokoju, który słynął z nocnych hałasów i otwierających się okiennic, a mieszkający w nim goście uciekali nocą w popłochu. Bogatsi we wcześniejsze doświadczenia z Garbatym Jankiem właściciele postanowili go wyremontować. Podczas przebijania ścian budowlańcy natrafili na małą wnękę, w której znaleźli powieszony szkielet. Był to prawdopodobnie jeden z nieszczęsnych więźniów, których przykuwano żywcem do ścian w XIII stuleciu, wierząc, że dzięki temu zamkowa wieża będzie nie do zdobycia. Kolejny duch nawiedza najstarszą, wzniesioną jeszcze przez księcia Bolka I część zamku, a niekiedy i park nad brzegiem rzeki. Gdy księżyc zbliża się do pełni, pojawia się tu zjawa wysokiego, brodatego mężczyzny w zielonym myśliwskim stroju, noszonym w wiekach średnich. Odgłos jego kroków czasem jest tłumiony dźwiękiem myśliwskiego rogu, który słyszała niejednokrotnie zamkowa służba. Niektórzy książęcy goście, zażywając w parku wieczornej przechadzki, spotykali go w alejach schodzących ku rzece. Czasem myśliwy prowadzi na smyczy parę wielkich psów, niespotykanej już dziś rasy. Kim jest i dlaczego pojawia się na zamku książ, nikt nie umie wytłumaczyć. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Zamek Czocha należy do najbardziej rozpoznawalnych budowli obronnych w Polsce. Pięknie położony na skarpie nad brzegiem Kwisy, powstał w połowie XIII wieku z inicjatywy króla czeskiego Wacława II. Przez kolejne lata był siedzibą rodów rycerskich, które fortyfikowały i przebudowywały go zgodnie z panującą modą. Znaczenie militarne stracił po wojnie 30-letniej, a w XVIII wieku wielki pożar zamienił go w ruinę. Dopiero w początkach XX wieku Ernst Gutschow zlecił przebudowę warowni wybitnemu architektowi Bodo Ebhardowi, dzięki czemu powstał jeden z piękniejszych zamków Dolnego Śląska. W czasie II wojny światowej mieściła się tu szkoła szyfrantów Abwehry,
w której odczytywano radzieckie depesze. Po wojnie zamek na lata zniknął z map turystycznych, stając się elitarnym ośrodkiem wypoczynkowym dla wojska i notabli PZPR. Dziś Zamek Czocha to punkt obowiązkowy na trasie wielbicieli dawnej architektury i malowniczych krajobrazów. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Zamku Czocha, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o tej przepięknej warowni. Link do niego znajdziecie w karcie oraz w opisie pod filmem. Właściciele Zamku Czocha słynęli w okolicy z bezwzględnych relacji między małżonkami, co ma swoje odwzorowanie w duchach pojawiających się na zamku. A nie są to byle jakie zjawy, bo warownia może pochwalić się nietypowymi, bo zbiorowymi marami. Po jego murach błąkają się aż 3 niewiasty, będące małżonkami panów zamku i to z jednego rodu von Nostitz. Wszystkie panie związane są również ze studnią na zamkowym dziedzińcu, którą to od ich przewinień nazwano studnią niewiernych żon. Ich historia zaczęła się od Christopha von Nostitz, który postanowił ożenić się ze starszą i niezbyt urodziwą krewniaczką cesarza, licząc na niemały posag. Gdy jednak po zaślubinach okazało się, iż Gertruda pochodzi z biednej rodziny, uczucie młodzieńca gwałtownie osłabło. Odrzucona kobieta swoje potrzeby jednak miała i starała się zaspokajać je pod nieobecność męża z mniej wybrednymi od niego mężczyznami. Kiedy Nostitz po powrocie z długiej podróży zastał Gertrudę w odmiennym stanie, wściekł się nieludzko. Wyprowadził niewiastę z sypialni do zamkowej studni, namawiając do skoku. A że kobiecie takie rozwiązanie nie było na rękę, więc nieśmiało odmówiła. Christoph nie zamierzał jednak negocjować, chwycił ją za włosy i utopił. Odtąd, gdy ktoś nachylił się nad studnią w środku nocy, słyszał kobiece jęki i przeraźliwe wołanie o pomoc. Scenariusz ze studnią powtórzył się jeszcze dwukrotnie. Wpierw w ślady ojca poszedł syn, który utopił w niej żonę, gdy okazało się, że romansowała z woźnicą. Wreszcie w 1793 roku niejaka Urlika urodziła nieślubne dziecko i za karę skończyła w wodzie. Dziś, gdy niewierny małżonek zajrzy do studni, wkrótce wyłysieje. Żony Nostitzów nie są bynajmniej jedyną zbiorową marą zamku. W XVIII wieku podczas uroczystości pogrzebowych jednego z właścicieli, gdy kondukt żałobny przechodził przez stary drewniany most nad fosą, ten nagle się załamał. Dzieci i dorośli zginęli na miejscu, spadając w przepaść. Podobno do dziś można usłyszeć dochodzące z fosy jęki żałobników, a ich duchy nawiedzają turystów odwiedzających zamek. Bywalcy zamku mówią o postaciach w strojach rodem ze średniowiecza, zakapturzonych upiorach, niestrudzonych żołnierzach, krzątających się pokojówkach czy eleganckich damach. Jedną z nich jest ponoć żona Ernsta Gutschowa, Anna. Piękna młoda kobieta wyszła za mąż za dużo starszego przedsiębiorcę dla pieniędzy. Podczas nocy poślubnej nie umiała jednak ukryć swej niechęci do małżonka. Nie wiedziała jednak, że małżeńskie łoże ma wbudowaną zapadnię. Rozzłoszczony Gutschow wpadł w furię i zamordował żonę. Ciało kobiety spoczywa gdzieś w zamkowych lochach, a jej duch jest widywany w sypialni, w której zginęła. Notabene jest tam dziś apartament nowożeńców, więc jeśli by ktoś potrzebował... Zbudowany na bazaltowym wzgórzu dawnego wulkanu zamek Grodziec powstał w połowie XII wieku. W
XV stuleciu trafił w ręce książąt legnickich, którzy przebudowali go do obecnej postaci. W efekcie tych prac powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Dolnym Śląsku. W tym czasie zamek był miejscem licznych turniejów, które ściągały kwiaty rycerstwa z całej Europy. Warownia zniszczona została w czasie wojny 30-letniej i dopiero Jan Henryk VI von Hochberg z Książa podjął się przeprowadzenia pierwszych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Jednak dopiero tajny radca poselstwa w niemieckim MSZ, Willibald von Dixen, na początku XX wieku dokonuje odbudowy pod okiem znanego architekta Bodo Ebharda. Po zakończeniu prac na zamku uruchomiono Muzeum Sztuki Gotyku i Renesansu Śląska. Podczas II wojny światowej zorganizowano tu jedną ze skrytek Grundmana. Znajdowała się tam składnica, która zawierała miejskie zbiory sztuki z Wrocławia i zbiory Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wkraczająca Armia Czerwona rozkradła zbiory i zdewastowała warownię. Dopiero w latach 60. XX wieku rozpoczęto prace na zamku, które trwają do dziś. O Zamku Grodziec i jego atrakcjach więcej dowiecie się z jednego z naszych wcześniejszych filmów. Link do niego znajdziecie w zakładce i w opisie pod filmem. Zamek Grodziec nawiedzany jest przez czerwonego upiora, który przybiera postać szkieletu rycerza ubranego w zbroję i purpurowy płaszcz. Z uwagi na burzliwą historię zamku, bardzo trudno jest określić, który z właścicieli ukazuje się jako duch. Z dawnych zapisków wiemy, że zjawa pojawiała się w komnatach już za czasów Piastów Legnickich. Oprócz nich licznie zamieszkiwali tu również okoliczni raubiterzy. Jednemu z nich, słynącemu z okrutności kasztelanowi Janowi, ukazała się ona podczas jednej z pijackich uczt wyprawianych po udanym rabunku. Śmiertelnie przerażony kasztelan uwolnił wszystkich więzionych w zamku chłopów, rozdał skarby ubogim, a sam spędził resztę życia na dobrych uczynkach, postach i modłach. Ostatnim, który zetknął się z czerwonym upiorem w bardzo dziwnych okolicznościach, był kustosz zamkowy w latach 70. XX wieku. Wspominał to w ten sposób. Kilka lat temu urządziłem w pustej jeszcze wówczas sali rycerskiej wystawę moich obrazów. Sam nocowałem obok w małym sklepionym lamusie, służącym niegdyś za areszt. Trapiły mnie dziwne, niespokojne sny. Widziałem ciąg zamkowych komnat, przez które przesuwał się bezzgłośnie jakiś wyniosły cień, który zbliżywszy się przybrał postać rycerza w długim, krwistej barwy płaszczu zarzuconym na zbroję. Zjawa ta weszła do komnaty rycerskiej, zbliżyła się do ściany, na której wisiał obraz przedstawiający pejzaż zamkowej góry, uniosła zakutą w żelazo prawicę i obudził mnie brzdęk tłuczonego szkła. Zerwałem się z posłania i otworzyłem drzwi do sali rycerskiej. Zanim jednak znalazłem w ciemnościach kontakt, upłynęła krótka chwila. W tym czasie słyszałem wyraźne odgłosy ciężkich kroków oddalających się przez zamkową sień. Zapaliłem światło. Obraz widziany we śnie leżał wśród odłamków rozbitego szkła, a ciężkie dębowe drzwi prowadzące do sieni były uchylone. Czerwony upiór nie musi czuć się samotnie, bo na zamku mieszka również czarna prababka. Jest ona duchem rodzinnym, choć do dziś nie wiadomo, który z zamieszkujących tu rodów ją sprowadził. Ukazywała się zawsze ze srebrnym krzyżem na piersi, a kiedy w pobliżu pojawiał się zły człowiek, krzyż matowiał. Do najsłynniejszych jej interwencji należało zapobieżenie małżeństwu córki właściciela Grodźca z rycerzem, który trudnił się rozbojem, o czym nikt nie wiedział. Czarna prababka ostrzegła dziewczynę i w dniu ślubu pomogła jej uciec przez wyłom w murze, zwany odtąd dziewczęcym skokiem. Na dziewczynę czekał już narzeczony bliższy jej sercu, a młoda para od czarnej prababki dostała w prezencie srebrny krzyż.
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim jest jedną z malowniczo położonych warowni na Śląsku. Został wzniesiony przez Bolka I Świdnickiego pod koniec XIII wieku w celu zabezpieczenia południowej granicy księstwa. Rozbudował go w XIV stuleciu Bolko II Mały, jednak po jego śmierci przeszedł w ręce korony czeskiej. W tym czasie warownia stała się siedzibą rodów trudniących się łupieszczymi wyprawami. W XVI wieku zamek przebudowuje w stylu renesansowym Maciej z Łagowa. Częściowo zniszczony przez Szwedów w czasie wojny 30-letniej powoli upada, a okoliczni chłopi wykorzystują go jako materiał budowlany. Dopiero w XIX wieku Jan Gustaw Busznik ratuje ruiny przed dalszą dewastacją oraz rozpoczyna prace remontowe kontynuowane przez jego następców. W latach 50. XX wieku zniszczony podczas wojny zamek trafia pod opiekę PTTK, które uruchamia tu muzeum regionalne. Bardziej szczegółowo o losach zamku i atrakcjach Zagórza Śląskiego mówimy w jednym z naszych wcześniejszych filmów. Link do niego znajdziecie w zakładce oraz w opisie pod filmem. Najsłynniejszą zjawą zamieszkującą zamek Grodno jest kasztelanka Małgorzata, której szkielet możemy podziwiać tuż przy wejściu. A czemu straszy na zamku? Jej ojciec postanowił wydać ją za starego i niemiłego jej sercu barona. Małgorzata postanowiła więc co rychlej zostać bogatą wdową. To też w kilka dni po hucznym weselu wybrała się podziwiać z nim piękny widok z zamkowych murów. Kiedy nieszczęsny nowożeniec zapatrzony w dal stanął nad przepaścią, Małgorzata zepchnęła go w dół, po czym wołając o pomoc pobiegła do zamku. Nie wiedziała, że zbrodniczy czyn widział z okna jej rodzony ojciec. Ów surowy rycerz osądził córkę według ówczesnych praw. Karą za mężobójstwo było zamurowanie w lochu na śmierć głodową. Kości kasztelanki znaleziono kilkaset lat później. Do dziś w jasne noce, kiedy zegar księżycowy umieszczony na zachodniej ścianie dolnego zamku wskazuje północ, zjawa Małgorzaty ukazuje się zwykle na najwyższej kondygnacji wieży. Wśród szumu wiatru obchodzi mury i rzuca się w przepaść. W XV wieku, gdy zamek był siedzibą rycerzy rozbójników, którzy trudnili się w okolicy rozbojami i grabieżą, panował tu Jerzy Münheim. Podczas jednej z wypraw natknął się on na oddział husytów. Podczas walki jego banda została doszczętnie wybita i tylko Jerzemu oraz jego słudze udało się ujść z życiem. Pocwałował szybko do zamku, by zabrać zgromadzony tam majątek. Po drodze sługa postanowił jednak rozprawić się ze swym panem i kiedy obaj podjeżdżali już pod górę, pchnął go nożem w plecy. Los nie był jednak łaskawy także i dla zabójcy. Spłoszony koń zrzucił go z siodła i skręcił kark, spadając w dolinę Bystrzycy. Do dziś można go spotkać spacerując wieczorową porą do zamku. Zamek nawiedza także biała dama, która znika w zamkowej studni. Jest to duch jednej z mieszkanek, która wpadła do niej i nikt nie zdołał jej uratować, bo nikt nie usłyszał jej krzyków. Po tym wydarzeniu dziewczyna pragnęła zemsty na mężczyznach, ponieważ to od nich oczekiwała ratunku. Prowokowała i mamiła rycerzy, wołając o pomoc. Ci ruszali jej z odsieczą, tonąc przy okazji pod ciężarem swych zbroi. Do dziś z zamkowej studni słychać wydobywające się ich jęki.
Zamek w Bolkowie powstał w drugiej połowie XIII wieku za sprawą księcia Bolesława II Rogatki. Warownię rozbudowują jeszcze ostatni z Piastów, Bernard Świdnicki i Bolko II Mały. Po tym ostatnim zamek trafia w ręce korony czeskiej. Ostateczny kształt nadano mu w XVI wieku, tworząc jedno z największych warowni Dolnego Śląska. Mocno uszkodzony podczas wojny 30-letniej, trafia wpierw w ręce rodu von Cedlitz, a następnie cystersów z Krzeszowa, którzy administrują nim do sekularyzacji w 1810 roku. Przez kolejne lata zamek podupada pod rządami państwa pruskiego. Pierwsze prace remontowe podejmowane są przy wsparciu cesarza Wilhelma II pod koniec XIX stulecia. Przez chwilę w ruinach funkcjonowało nawet nieduże muzeum regionalne. Poważniejsze prace rekonstrukcyjne ruszają dopiero po II wojnie światowej, gdy w 1945 roku zamek staje się oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziś piękna piastowska warownia należy do jednych z najbardziej charakterystycznych na Dolnym Śląsku. Więcej informacji o sąsiadujących zamkach w Bolkowie i Świnach znajdziecie w naszym wcześniejszym filmie, do którego link wyświetla się na górze i w opisie pod filmem. W XIV wieku na zamku Bolków doszło do dramatu opisywanego przez wielu kronikarzy zajmujących się dziejami Śląska. Młody Bolko II darzył niezwykle silnym uczuciem córkę rycerza Lotara, Kunegundę. Młodzi mieli się nawet zaręczyć, ale matce księcia ten mezalians nie był w smak. Do tego jego rodzice mieli już plany małżeństwa politycznego z Agnieszką Austriacką. Bolko mocno opierał się temu związkowi, dlatego Kunegunda Łokietkówna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Ojca umiłowanej syna postanowiła wysłać z tajną misją i nadzieją, że nie zdoła z niej powrócić, a ją samą zamknąć w klasztorze. Bolkowi wmówiono zaś, że dziewczyna uciekła z francuskim rycerzem. Pomimo że Bolko poślubił już Agnieszkę, matka poleciła zabić Kunegundę, żeby przypadkiem prawda nie wyszła na jaw. W spisek zaangażowano nadwornego błazna Jakuba Tał, który za młodu praktykował sporządzanie trucizn u zielarzy. Trafniś nie był jednak w stanie podać jej dziewczynie. Powiadomił o wszystkim przełożoną klasztoru i jeszcze tego samego dnia odprawiono w nim nabożeństwo nad pustą trumną. Gdy po latach do Bolkowa powrócił ojciec dziewczyny, dotarła do niego tragiczna wiadomość, że błazen otruł jego córkę. Dopadł go na zamkowym dziedzińcu podczas zabawy z synem Bolka. Mężczyzna zapytał, czyje to dziecko, a błazen bez chwili namysłu powiedział, że to jego potomek. Wtedy rycerz przebił serce młodego księcia nożem i rzucił: dziecko za dziecko. Jakub postanowił wziąć winę na siebie, żeby uratować życie Lotara. Złożył głowę pod katowskim toporem, mimo że nie był winien tragedii. Od czasu tych tragicznych wydarzeń, późnym wieczorem, gdy księżyc zaczyna być w pełni, po zamkowych murach przechadza się cień w charakterystycznej rogatej czapce błazna. Wtajemniczeni wspominają wówczas Jakuba, zastanawiając się, czy morderca to, czy bohater. Przy okazji zamku w Bolkowie warto także wspomnieć o sąsiedniej warowni w Świnach, którą rządził ród słynący z zamiłowania do pijaństwa i hulanek. Ale nie wszystkim z rodu pijaństwo uchodziło bezkarnie. Konrad Świnka został prawie 5 wieków temu ukarany śmiercią od pioruna, bo nadużywał wina i cierpliwości boskiej. Padł martwy w chwili, gdy popijał wino ze srebrnego kielicha, a stopiony metal oblał mu dłoń, uniemożliwiając wyjęcie naczynia. Od tej pory, gdy burzowe chmury zbierają się nad zamkiem, na dziedzińcu słychać odgłos ciężkich kroków Konrada. Ze srebrnym kielichem w dłoni wraca on do miejsca wesołych biesiad. Niestety kielich jest wciąż pusty, co pogarsza samopoczucie ducha. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.